Siemka, ja jestem Odacho i jestem bardzo podekscytowany, ponieważ dzisiaj nadszedł dzień, w którym w końcu zajmę się za mangę, którą miałem już na oku od jakiegoś czasu. Jest to manga o tajemniczym tytule 321Y, ale ja wiem, że tutaj chodzi o 321 years, czyli lat. Coś się stało 321 lat temu. Od czegoś? No tego jeszcze nie wiem, także w zasadzie zdradziłem wam wszystko, co wiem na ten temat, oprócz jeszcze jednej rzeczy, ale ona nie wkracza w uniwersum. Chodzi o to, że autorem tej mangi jest pan Goten-kun, który jest autorem również mangi Namekusei Densetsu, o której również cały czas pamiętam, więc niedługo też będzie odcinek u mnie na kanale z tej serii. Goten-kun jest autorem tej mangi, jak i mangi o Nameczanach. Obie te mangi znajdziecie na stronie Dragon Ball Multiverse, także link do Dragon Ball Multiverse, legendarnej fanmangi, która od wielu lat pojawia się regularnie i nadal trwa, znajdziecie oczywiście w opisie. Zachęcam was do tego, żebyście się zapoznali ogólnie z całym tematem, jak i z mangą Multiverse, jeśli jeszcze jej jakimś cudem nie znacie, ale tak się składa, że manga 321 lat, bo chyba w ten sposób mogę ją powiedzmy w skrócie myślowym nazywać, ma już dokończony pierwszy rozdział, także listopad kończymy sobie mangą, która... No właśnie, nie wiem o czym opowiada. Jestem bardzo podekscytowany, bo jest to manga, która będzie przedstawiała jakąś fanowską wersję wydarzeń, które nawet nie wiem w jakim momencie na osi czasowej Dragon Balla są umieszczone. Także bez żadnego bajdurzenia, jeszcze raz zachęcam was do zerknięcia na oficjalną stronę. Jesteśmy w rozdziale pierwszym i wiecie, jak ja bardzo się cieszę, że w końcu nie muszę czytać mangi po angielsku i jej na bieżąco tłumaczyć. W sensie to nie jest dla mnie problem, ale czasem jest to nużące, że muszę czytać po angielsku i jakby tłumaczyć to na bieżąco, a tutaj po prostu będę mógł się skupić tylko i wyłącznie na emocjach. Rozdział pierwszy, wielki finał. Z tego co widzę, mamy tutaj jakąś chatę, na której jest tablica z numerem 321. Nie wiem jak wam, trochę mi to przypomina ten budynek przy Tenkaichi Budokai. Jeśli chodzi o tytuł Wielki Finał, to też mogłoby sugerować, że będziemy mieli tutaj jakiś turniej. Jeśli chodzi o styl, to muszę wam przyznać, może doceńmy to, że jakakolwiek manga powstaje, że pan Goten-kun tworzy dwie mangi naraz, także styl jaki jest każdy widzi, ale z tego co widzę to jesteśmy na wyspie Papaja, a jeśli pamiętacie, wyspa Papaja to było miejsce, w którym rozgrywał się właśnie wspomniany przeze mnie już wcześniej Tenkaichi Budokai. Nasza historia zaczyna się na wyspie Papaja. Wiecie co, jak grałem w Kakarota, świetnie naprawdę tam wyglądał ten otwarty świat i bardzo mi się podobało latanie po tej wyspie, chociaż też tam była wyspa Papaja, można było zajrzeć do miejsca, gdzie był Tenkaichi Budokai. Wiecie co? Kakarot miał swoje wady, ale generalnie jest naprawdę świetną grą i zagrałbym sobie w fabułę jeszcze raz od samego początku. Panie i panowie, dziękujemy za cierpliwość. Oto przed państwem finał turnieju Tenkaichi Budokai. Możecie zaczynać. Dlaczego on jest łysy? To mi się podoba, od razu mówię, że to mi się podoba, ale dlaczego on jest łysy? Czy to jest ten sam konferencjer, który przed wieloma laty ogłaszał walki Goku i ekipy, a teraz... Nie no, przecież 321 lat jeśli minęło. Nie mam pojęcia co to się dzieje, w którym roku jesteśmy, ale może taka moda nastąpiła, że wszyscy chodzą na łyso. Widzicie? Jestem trendsetterem. Chociaż ten mikrofon wygląda tak jakby jadł loda w rożku. O nie, loda w rożku. No nie, mamy jakiś finał faktycznie, czyli jest rozgrywany Tenkaichi Budokai. I są dwie postacie, które prawdopodobnie będą głównymi postaciami, jeśli chodzi o tę mangę. Trochę mnie irytuje to, że rozmiar tych kadrów się różni między stronami, także czasem mi tutaj ucieka niebieski pasek na dole. Mamy tutaj dwie postacie, nie znam ich imion. Jeden jest trochę rozczochrany, trochę jak Goten, który jest autorem tej mangi, ale w sumie drugi też ma fryzurę jak Goten, tylko że z Dragon Balla GT. No ale po twarzy widać, że to nie jest Goten. Prawdopodobnie są to jacyś ziemianie. Obaj wojownicy doskakują w swoją stronę, no i mamy finał. No, to wygląda jak finał? To według was wygląda jak finał? 93. turniej! O tytuł najlepszego pod słońcem obiecuje nam wiele w tej finałowej walce. Finaliści są świetnymi wojownikami. 93. finał. Jeśli pamiętacie, które numerki miały Tenkaichi Budokai, w których brał udział Goku, to był to 23, 24, także w sensie tam 23, a potem to już wiadomo, Mr. Satan i tak dalej, Majin Vegeta, ale generalnie byliśmy w 20 turniejach, a teraz 93, czyli wygląda na to, że minęło 321 lat od zakończenia Dragon Balla mangi, tak mi się wydaje. Może jeszcze się dokładnie dowiemy. Ciekawe, czy żyją jeszcze jacyś nasi bohaterowie, znaczy nasi bohaterowie na pewno nie żyją, chyba że nie wiem, Majin Buu, ale jacyś potomkowie naszych bohaterów. To już mnie zaczęło zaciekawiać, ale najbardziej póki co podoba mi się to, że łysy je loda. Mały knypek, nie wiem jak on może mieć na imię, to jest chyba jakiś Maciuś. Nie Maciuś. On z twarzy to jest bardziej taki Krzyś. Ten mały rozczochrany to jest Krzyś, a ten drugi
to jest Paweł. Także mamy Krzysia, mamy Pawła. Krzyś trafia Pawła prosto w twarz, ale Paweł wygląda na to, że nie jest jakoś szczególnie zaskoczony tym uderzeniem. Może raczej siłą tego uderzenia kontruje potężnym kopniakiem, no i Krzysio jest wyrzucony praktycznie na sam skraj areny. Przeciwnicy wymieniają ciosy z zawrotną szybkością. Finał ledwo się zaczął, a oni dają z siebie wszystko, wykrzykuje Łysy, który nadal nawet nie ugryzł tej gałki. No, to jest dosyć dziwne. To wygląda jak gałka Oreo. Mam ochotę na gałkę Oreo. No niestety chyba nie dzisiaj. Nieźle, dzieciaku. Jak ty mnie Co to ma być za tłumaczenie nawiązujące do Killera? Nieźle, dzieciaku. Jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili. Jesteś silny i szybki. To tłumaczenie po prostu robi tutaj robotę. Kto tłumaczył to? Kto to tłumaczy na polski? Czy ktoś wie, czy na tej stronie, już nie będę tego teraz szukał, ale czy ktoś wie, kto jest tłumaczem mangi Dragon Ball? Czy w ogóle na polski język tłumaczy tylko jedna osoba wszystkie mangi, czy może od każdej mangi jest jedna osoba? Wydaje mi się, że jedna jest osoba od wszystkich mang. Jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili? Jesteś silny i szybki. Dajesz radę śledzić wszystkie moje ruchy. Ale w sumie nie powinno mnie to dziwić, skoro masz troje oczu. O, to jest jakiś dzieciak Tenshinhana! Albo jakikolwiek potomek rasy trójokich. Wow! Także mamy tutaj już jakiś trop, jeśli chodzi o to, kim może być Krzyś. Krzyś być może jest potomkiem rasy znaczy na pewno jest potomkiem rasy trójokich, ale być może jest jakkolwiek spokrewniony z Tenshinhanem. Mamy już jakiś trop. Może jeszcze dowiemy się coś więcej na temat Pawła, no ale Krzysio, no Saiyaninem raczej nie jest, nie? Przy twoich poprzednich walkach nie zdawałem sobie z tego sprawy. Jaki masz poziom? Dobrze mieć jakieś wyzwanie, mówi Paweł. Dobrze się przyjrzałem, przeanalizowałem twoje techniki. Mogę wygrać, muszę wygrać, mówi Krzyś. O, co za determinacja, wykrzykuje Łysy. Chyba w końcu ma zamiar ugryźć tego loda. Tambo! Czyli mamy oficjalne imię, proszę bardzo. Krzyś tak naprawdę to Tambo. Tambo, mimo młodego wieku, ma stalową wolę. Wygląda na to, że Oreo... Sorry, godnego chleb na myśli. Wygląda na to, że Orzo znalazł godnego przeciwnika, ale raczej to się czyta Orzo albo Orco. Będę czytał Orzo, ok? Orzo. On robi niezłe oro na przeciwnikach. Także mamy Tambo i Orzo. Jesteśmy w Polsce, tak? Jest RZ, widzę RZ, czytam RZ. Proste. Także Tambo i Orzo. Okej, byłem blisko, mimo wszystko. Do jakiej szkoły chodziłeś, chłopcze? To mama mnie wszystkiego nauczyła. Wow! I to dla niej muszę wygrać ten turniej. Tambo rusza w stronę Orzo. Orzo mimo wszystko blokuje jego cios, ale Tambo przechodzi do ofensywy, wyprowadza gradobicie ciosów. Czy jakikolwiek trafił w twarz Orzo? Tego dowiemy się na kolejnym panelu, ale z tego co widzę, to walka po prostu trwa w zaciekłe. Tak się mówi? Proszę, no jakieś ciosy Tambo dochodzą chyba do albo jakkolwiek przechodzą przez gardę Orzo, ale Orzo nie ma zamiaru pozostawać dłużnym. Wypłaca prawego sierpa w twarz małego dziecka. Orzo jest odrzucony, Tambo to Tambo jest odrzucony, Orzo spogląda. Kurwa, Krzyś i Paweł, co to w ogóle za imiona? Tambo jeszcze okej, ale Orzo... Naprawdę? Krzyś upada na ziemię, Paweł spogląda na niego zawziętym wzrokiem. Orzo, w sensie Paweł, jest przytłaczająco silny. Zwinność Krzysia nie wystarcza przeciwko jego brutalnej sile. Mimo wszystko Krzysio podnosi się z kolan, ponownie staje na nogi. Twoja krzepa przewyższa moją, nie mam wątpliwości. Wreszcie pojąłeś, odpowiada Paweł. Pomimo szybkości, Krzyś jest na łasce Pawła, ale sama siła nie stanowi o jakości wojownika. Mistrza sztuk walki rozpoznaje się po jego technikach. Nie mówcie mi, że Krzysio ma w rękawie jakiegoś asa, jakiegoś Taiokena czy Shinki Koho. Zobaczymy, co nauczyła jego mama. Ciekawe, kim jest jego mama. Już wymyślam dla niej imię, podświadomie. Marzena! Nie no, zobaczymy. Zobaczymy jak wygląda. To od wyglądu zależy, jak będą mieli na imię. Krzyś doskakuje z pełną prędkością w stronę Pawła. I to nazywasz techniką, ale wygląda na to, że faktycznie jest to jakiś potomek Tenshinhana, albo przynajmniej rodu Tenshinhana, ponieważ Krzyś, z tego co widzę, używa techniki kopiowania, albo jest to technika po widoku, aczkolwiek wiemy, że Tenshinhan potrafił dzielić się na klony, także niekoniecznie musi być to po prostu zostawianie po widoku. Być może są to faktyczne, fizyczne klony. Paweł jest zaskoczony tym rozwinięciem akcji. O, mamy teraz 3 Krzysiów! Co to się stało? Wykrzykuje Łysy. Zobaczcie, mamy 3 Krzysiów. To są faktycznie kopie. Zobaczcie, nawet każdy ma tutaj krew na buzi w taki sam sposób, w jaki miał oryginał. Czym jest ta technika? Czy naprawdę się sklonował? Zastanawia się Paweł. Jeden z klonów doskakuje do Pawła. Paweł próbuje go zaatakować, ale nagle za jego plecami pojawia się drugi. Wiedziałem! Kiedy Paweł próbuje zaatakować drugiego, okazuje się, że to było tylko widmo, czyli to była jednak technika po widoku. Prawdziwy Krzyś
Pokazuje się za Pawłem i uderza go kolanem w kark. Co za zwrot akcji! Paweł na macie po tym, jak Krzysio użył tej imponującej techniki. Proszę Państwa, pan Paweł Jumper zaraz będzie skakał, także nie skreślajcie go jeszcze, dobrze? Kto by przypuszczał, że mały Tambo powali takiego mięśniaka jak Orzo po intensywnej walce. Finał 93. turnieju Tenkaichi Budokai nie pozostawia niedosytu. Myślałem, że już jest rozstrzygnięty, no ale mimo wszystko Paweł wstaje. O, Paweł wstaje. Szanowni Państwo, Paweł będzie skakał. Co to za wytrzymałość tego zawodnika? Nie. Powiem Wam, że jestem ciekaw, kto wygra. Jestem najbardziej ciekaw tego, kim oni są. Walka jak walka, nie? Jakby nie jest, przynajmniej ma jakąś tam choreografię, ma jakieś tam zwroty akcji, jakieś techniki. Nie jest mimo wszystko absolutnie w żaden sposób zaskakująca, ale bardzo chciałbym zobaczyć, no oprócz tego, że Krzysio okazał się trójokim, to było zaskakujące, ale jakby to nie wynikało z walki. Jestem bardziej ciekaw ich tożsamości. Nieźle, Krzysio. To był kawał dobrej techniki. Mama mnie jej nauczyła. Nazywa się Zanzoken. Technika przemieszczania. Tutaj mamy gwiazdkę. Technika przemieszczania to nie były ani klony, ani powidok? To dziwne. No cóż, nie mogę sobie pozwolić na przegraną, więc zakończę walkę bez przeciągania. Game over. Wyobraźcie sobie, jakby ktoś powiedział coś takiego nieironicznie podczas walki. Zakończę tę walkę bez przeciągania. Game over. Okej. Edgy jest fuck. O! Paweł zaczyna się spinać. Paweł, co się dzieje? Paweł ma jakiś skurcz. Paweł zaczyna się power-upować. Skąd oni znają takie techniki? Czy Paweł potrafi kontrolować ki? Co ty robisz? Paweł zwiększa swoje barki. Paweł ukrywał jakąś moc. Skąd on zna takie sztuczki w ogóle? Czy on jest ziemianinem? Czy on może jest jakimś, wiecie, uczniem nie wiadomo kogo? Krillan miał ucznia i potem on został mistrzem i potem on został mistrzem i potem on uczył Pawła? Może tak być, no nie wiem. Baku, hachu, kachu! Co tutaj mi wykrzykujesz, Pawle? No tak to się prezentuje. Musiałem wam tutaj zmienić kadr, ponieważ ten kadr jest poziomy. Bakuhatsu! Czyli Paweł potrafi kontrolować ki. Krzysio jest po prostu... Krzysio nie wie, co się dzieje. Krzysiu nie wierzy w to, że to się dzieje. Oj! Oj! To jest reakcja. To jest typowa reakcja, jak ktoś strzela we mnie kiblastem. Oj, sorry, nie zmieniłem wam kadru. Też tak macie, że jak ktoś strzela w was kiblastem, to odskakujecie i mówicie oj! Ojejku! Ojoj, co to się stanęło? Mimo wszystko Paweł chyba jest w stanie kontrolować tego kiblasta i on nie leci w trybuny, tylko skręca nim w ziemię i Krzyś jest złapany w wielką eksplozję, wyrzucony w powietrze. Czy on ląduje poza areną? Gdzieś tam wylądował, chyba jest wyrzucony w powietrze. Paweł do niego doskakuje i zbija go dosłownie typowym dragonballowym uderzeniem. Krzysio pada na ziemię. Koniec. Łysy po prostu za nie mówił. Ała! Mówi Krzyś leżący na ziemi. Paweł z powrotem ląduje na arenę. Mamy zwycięzcę. Czy ty to widziałeś? Zastanawiają się ludzie. O, z powrotem są ci zwierzęto ludzie. Czy oni nie znają kij? Oni tutaj nie wiedzą, co się dzieje? Panie i panowie. O nie, mówi Krzyś. Walka właśnie się zakończyła po tym, jak Paweł użył zdumiewającej techniki. Krzysio został wyrzucony poza ring. Walka była krótka, acz intensywna. Mogliśmy zobaczyć kilka ciekawych technik. A mimo wszystko Krzysio się uśmiecha, jak pewien mały dzieciak, który również się uśmiechał za każdym razem, kiedy jakieś przeciwności losu go spotykały. No tylko, że tamten miał dwoje oczu i ogon, a ten ma troje oczu i nie ma ogona. Naprawdę szkoda. Ła! Wykrzykuje cały tłum, wiwatując na cześć Pawła. Ogłaszam Pawła zwycięzcą 93. turnieju Tenkaichi Budokai. No wspaniała sprawa. Teraz może się dowiemy, kim oni są. Podadzą sobie rękę? Czy Paweł to jest jakiś buc? Mam nadzieję, że nie. Gratulacje dla naszego nowego mistrza, który zapewnił nam emocje podczas tego turnieju. Gromkie brawa, zasłużył na nie, krzyczy Łysy. Paweł niewzruszony. Okej. Oto pierwsza nagroda. 500 000 zenisów za tytuł... Nie było kiedyś więcej? Nie były jakieś miliony? Czy mi się wydaje? 500 000? Chyba że wartość zeni wzrosła przez lata. To też nie jest wykluczone. Nie zapominajmy o owacji dla młodego Krzysia i jego odwagi podczas turnieju. Imponujące. No zobaczcie, ile on ma latek. On ma, nie wiem, z 10 lat, może 12? Brawo, panie Pawle, świetna walka. Nie byłem godnym przeciwnikiem. Patrzcie, Paweł na niego spojrzał groźnym wzrokiem. Nawet się nie uśmiechnął, nawet nie podał mu ręki. Krzyś zdziwiony tą reakcją. Widzimy się za 5 lat. Lepiej stań się lepszy. Kolejny edgy tekst ze strony Pawła. Wcześniej to game over, a teraz widzimy się za 5 lat. Lepiej stań się... Bo co? Bo co, kurwa? Nie wiem, nakrzyczysz na mnie? Znowu mnie pobijesz? No trudno, no zdarza się. Kurwa. Lepiej stań się lepszy.
No dobra. Organizatorzy dziękują za uwagę i obecność! Wykrzykuje w tle Łysy, a Krzysio jest zdziwiony tym pożegnaniem, tym oschłym i tajemniczym pożegnaniem. Do zobaczenia za 5 lat na 94. turnieju Tenkaichi Budokai. Może zaraz zobaczymy, o co tu chodzi. Może Paweł będzie tutaj... O właśnie, Krzysio będzie siedział, Paweł do niego podejdzie. Patrzcie, ten Łysy to normalnie praca od 8 do 16. Wraca z maniurą do domu i nagle widzi siedzącego Krzysia. Ej, czy to nie Krzyś? Ty ciągle tutaj? O, pan sędzia. Cóż, tak, czekam na mamę. Twoja walka była rozkoszna. Chłopaku, jesteś bardzo silny, mówi maniura Łysego. Widzimy się za 5 lat. Ty, on trochę wygląda jak ja. Ten Łysy, nie? Nie no. Ja nie mam kolczyków i nie chodzę w okularach. Przeciwsłonecznych w sensie. Patrzcie, mama jego nie przychodzi. Cały czas Krzysio siedzi na tej ławce, zaczęło padać. Zaczęło to się robić ciekawe, ale zwróćcie uwagę na strój w ogóle Krzysia. Ma takie same kapcie jak Krillan. Ma takie same frotki jak Krillan. Strój co prawda nie ma żadnego kanji, chyba że nie zauważyłem, ale chyba nie miał. Może to jest jakiś faktycznie adept sztuk walki z jakiejś szkoły. No i chyba w końcu ktoś idzie. Co to ma być? Co to się dzieje? Czemu do niego przyszedł nameczanin? To jest twoja mama? Czy mogę schronić się przed deszczem obok ciebie? Pyta nagle nameczanin. O, tak, odpowiada Krzyś. Dziękuję, młody człowieku. Przecież się nie chronicie przed deszczem, siedzicie na deszczu na ławce, ale okej. Chyba że zaraz parasol wyciągnie. Czy ty jesteś Tambo, finalista turnieju? No tak, to ja. Czy oglądał pan walki? Tak, widziałem wszystkie twoje walki, odzywa się nameczanin. Wiesz, bardzo mi zaimponowałeś. To niesamowite, że dziecko może być tak silne. Dziękuję bardzo. Kim jest ten nameczanin? Co tu się w ogóle dzieje? Wiem, że wyglądam raczej nietypowo. Po prostu zzieleniałem z zazdrości, też bym tak chciał. Ale nie martw się, nie stanowię zagrożenia. To nie brzmi jak coś, co powiedziałby człowiek, który nie stanowi zagrożenia. Przybywam z daleka. Przybyłem z kilkoma towarzyszami. Podziwiam wasze zwyczaje, takie jak ten turniej. Zastanawiam mnie, co dziecko robiło tu samo i czemu brało udział w turnieju. 321 lat minęło. Och, od jakich konkretnie wydarzeń? Kim są ci ludzie? Moim celem było wygrać turniej, by w ten sposób mama mnie odnalazła dzięki rozgłosowi zyskanemu przez wygraną. Czyli on nie czeka na mamę, w sensie mama po niego ma przyjść. On zgubił mamę, mama go zgubiła. Twoja mama? Zostaliście rozdzieleni? Krzysiu po chwili myślenia chyba zaraz nam zacznie tutaj, wiecie, wylewać herbatę, jak to mówię. My zostaliśmy rozdzieleni mniej niż rok temu. Bandyci zaatakowali nasz dom. Mama mnie ukryła i stawiła czoło napastnikom. Walka była straszna, słyszałem okropne rzeczy, a potem się nagle skończyło. Kiedy wyszedłem z ukrycia, nikogo nie było. Nie wiem, gdzie mama się udała. Od tamtej pory ciągle jej szukam. To biedny Krzysio, jejku, zobaczcie. I walczył w turnieju, żeby zdobyć rozgłos. A może też zdobędzie rozgłos, no bo był w finale turnieju. No to nie jest aż tak, że wiecie, tylko zwycięzca. Znaczy, tylko zwycięzca jest tam sławny i tak dalej, ale może gdzieś tam mama usłyszy w wiadomościach o nim. Pomyślałem, że jak wygram turniej, to o mnie usłyszy. Biedny Krzysio. Płaczę sobie. Malutki chłopczyk nie zasłużył na taką niesprawiedliwość. Przepraszam, nie wiem czemu panu o tym mówię. Nameczanin też się chwilę zmartwił i nagle się odzywa do Krzysia. Ja wkrótce wrócę do swojego świata, lecz twoja historia mną wstrząsnęła. Zanim odejdę, chciałbym zrobić coś dla ciebie. Mogę dać ci coś, co pomoże ci w zadaniu znalezienia mamy. Co mu da? Maminy radar? Da mu odpowiednik smoczego radaru, który będzie wykrywał gorące mamuśki w promieniu 40 km? Ten radar wykrywa gorące mamuśki w promieniu 40 km, które chcą się spotkać. Może wśród nich jest twoja mama. Nie no, żartuję, oczywiście żartuję. To nie, na pewno mu nie da. Oto smocza kula. To magiczna sfera. Smocza kula? Jest ich łącznie 7. Każda ma gwiazdki. Jeśli zbierzesz wszystkie 7, możesz wezwać smoczego boga. Na tej planecie nazywa się Shenlong. Możesz spełnić dowolne życzenie. Podczas swojej podróży zebrałem 4. A skąd ty wiesz, gdzie były, ty? No chyba nie po ziemskich wioskach. Ziemskich wioskach je lokalizowałeś. Miałeś radar, czy jaki grzyb? Może namęczanie czują to. Może namęczanie czują obecność smoczych kul. No. Jeśli zbierzesz pozostałe smocze kule, na pewno odnajdziesz mamę. Co ty na to? Może się udać. Nameczanie to jest najlepsza rasa w Dragon Ballu. Dosłownie nameczanie są najlepsi, the best, moi ulubieni. O, deszcz przestał padać. Cóż o tym myślisz, Krzysiu? Nie wiem co powiedzieć. A, oni siedzieli pod wiatą, dlatego mieli się skryć pod tym. Okej. Myślałem, że to ławka. Jak to było rysowane, nie widziałem, że na nich nie pada. Poszedłbym z tobą na poszukiwanie ostatnich kul, ale muszę odejść. Koledzy nie będą na mnie czekać. Ale jak znajdę kulę bez pana? No właśnie.
Ma radar, no co to się w ogóle dzieje? Właśnie chciałem ci powiedzieć. Nie było łatwo go zdobyć, ale w końcu go znalazłem. Oto smoczy radar. Przy jego pomocy będziesz mógł zlokalizować smocze kule. Pokażę ci jak działa. Macie wrażenie, że to jest jakby alternatywna wersja początku Dragon Balla? Też mamy małego chłopca, który szuka smoczych kul. No tylko, że wtedy tak naprawdę Goku pomagał Bulmie szukać smoczych kul. Goku tak naprawdę nie miał żadnego życzenia i nie szukał mamy. Miał dziadka, co prawda, którego zdeptał, ale wiecie, jakby też mamy małego chłopca i też jest poszukiwanie smoczych kul. Do tego chciałem nawiązać. Ale zauważyłem, że sygnał jednej kuli w pewnym momencie zniknął z radaru. Widzisz, pokazuje tylko dwie. Ten radar jest stary, pewnie coś się zepsuło. O nie, mam wrażenie, że ta 7. smocza kula to będzie z nią jakiś problem. Uważaj na niego, wątpię, by istniał drugi taki. Znalazłem go w sklepie z antykami. Może dzisiaj też się wybiorę do jakiegoś, wiecie, lamusa. Może tam coś też ciekawego znajdę. Jeśli takie rzeczy były w sklepie z antykami, to życie byłoby ciekawsze. Obiecuję dbać o niego. Może pan na mnie liczyć. Jasne, Krzysiu. Zostawiłem ci też trochę pieniędzy. Wiecie co? Chciałbym też spotkać nameczanina w życiu. Potrzebuję nameczanina w swoim życiu. Teraz sobie uświadomiłem. Potrzebuję nameczanina w swoim życiu. Dziękuję, naprawdę mogę zatrzymać pańską torbę? A, i tutaj mówi Krzysiu, to się tak inaczej czyta. Jasne, Krzysiu, zostawiłem też ci tam trochę pieniędzy. Pieniędzy? Nie mogę ich przyjąć, będzie pan ich potrzebował. Do podtarcia sobie nameczańskiego tyłka chyba. Wcale nie, wyjeżdżam już jutro. W domu te pieniądze mi się nie przydadzą. I ostatnia sprawa, nie mogę cię zostawić w tym stanie. Patrzcie, co mu zrobił! Strój Gohana mu zrobił! Ej, co? Zrobił mu strój Gohana i go uleczył! Zobaczcie, jeszcze mu zmienił buty nawet na takie, jakie miał Gohan. W sensie, to jest strój Piccolo, rozumiem, ale teraz wygląda jak Gohan, dlatego tak mówię. Jest pan czarodziejem? Nameczanin pozuje do zdjęcia. Jest cudowne, bardzo wygodne i torba pasuje do stroju. Dobrze w nim wyglądasz. Dziękuję panu za wszystko. Nazywam się Theba! Przecież to była postać z Namekusei Densetsu! Przepraszam, że krzyczę, ale się podnieciłem. Kim był Theba? Przecież Theba to była postać z Namekusei... Czy nie? Theba, no był tutaj w Namekusei Densetsu, był tutaj Theba, na pewno. Był Antoś i ten drugi, Helix. Kurde, nie pamiętam, ale był Theba, pamiętam, to imię na pewno się pojawiło w tamtej mandze. Dziękuję panu za wszystko. Udanej wyprawy, Krzysiu. Ale połączenie, jakie połączenie. Oto jak zaczęła się wielka przygoda Krzysia. 321 lat po Dragon Ballu. 321 lat po Dragon Ballu. Ha! Fajnie. Rozdział drugi, na który będziemy musieli sobie trochę poczekać, ze względu na to, że jeśli chodzi o tę mangę, moi drodzy, to panele wychodzą wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 20, a dopiero w drugim rozdziale wyszły 4 panele, z czego plus 1 okładka, czyli w sumie 5. No to będziemy sobie musieli jeszcze poczekać, ale naprawdę podoba mi się zamysł tego. Jeśli chodzi o rysunki, wiadomo, one są rysowane bardziej w skromnym stylu, na przykład w porównaniu do Kakume i tak dalej, ale podoba mi się ta historia. Podoba mi się to, jak to się tutaj zaczęło rysować. Będę musiał sobie przypomnieć, kim był Theba, ale na pewno na dniach będę jeszcze wracał do mangi Namekusei Densetsu, także może ta postać tam się jeszcze pojawi. Tak czy siak, napiszcie mi w komentarzu, jak wam się podoba, czy jesteście zaciekawieni tą historią, a jeśli jesteście, to oprócz komentarza możecie zostawić również lajka, da mi to sygnał, że historia wam się podoba i chcecie, żebym kontynuował omawianie jej na swoim kanale. Ale przede wszystkim zachęcam was do tego, żebyście weszli na stronę Multiverse, którą tutaj widzicie. Link znajdziecie do niej w opisie, także tyle ode mnie. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić i Polsko! Do boju! Do przodu Polsko! Do przodu Polsko, jak mówi pewna legendarna piosenka. Trzymajcie się, na razie. Cześć! Ciana.